Witaj w kosmicznych refleksjach, miejscu, gdzie zatrzymujemy się, by spojrzeć na siebie i wszechświat. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w Twoim życiu akurat teraz? Spotykasz kogoś w idealnym momencie, znajdujesz książkę, która odpowiada na Twoje pytania, albo widzisz powtarzające się liczby 11, 11, 22, 22. Czy to przypadek? A może wszechświat próbuje Ci coś powiedzieć? W dzisiejszym filmie zadamy sobie pytanie, czy wszechświat nas prowadzi? Przyjrzymy się synchroniczności, idei Carla Junga, który wierzył, że zbiegi okoliczności mają znaczenie. Dotkniemy psychologii i psychiatrii, by zrozumieć, jak nasz umysł szuka sensu w chaosie. A na końcu dam Ci prostą afirmację, która pomoże Ci poczuć spokój i zaufanie do siebie i do świata. Jeśli czujesz się zagubiony albo szukasz odpowiedzi, zostań ze mną. Zaczynamy. Zacznijmy od czegoś, co może brzmieć jak magia, ale ma swoje korzenie w psychologii. Carl Jung, szwajcarski psychiatra, wymyślił termin synchroniczność. To chwile, kiedy dwa pozornie niezwiązane wydarzenia łączą się w coś znaczącego. Wyobraź sobie, myślisz o przyjacielu, którego nie widziałeś od lat, a chwilę później dzwoni do ciebie. Albo szukasz odpowiedzi na ważne pytanie, a nagle w radiu słyszysz słowa, które idealnie pasują. Jung wierzył, że to nie przypadek. Mówił, że synchroniczność to most między naszym umysłem a wszechświatem, coś, co wykracza poza czas i przestrzeń. Ezoteryka nazywa to znakami od wszechświata. Może to brzmi dziwnie, ale pomyśl, ile razy miałeś przeczucie, które się sprawdziło. Jung sugerował, że nasza podświadomość jest jak antena. Odbiera sygnały, których świadomie nie widzimy. Nie chodzi o to, że wszechświat ma dla nas gotowy plan, jak w filmie. Raczej o to, że kiedy jesteśmy otwarci, zauważamy wzorce. To uspokaja, bo może nie wszystko jest chaotyczne i przypadkowe. Przejdźmy teraz do psychologii i psychiatrii. Dlaczego w ogóle widzimy te znaki? Nasz mózg jest zaprogramowany, by szukać porządku. W psychiatrii mówi się o czymś, co nazywa się apofenia, tendencji do znajdowania wzorców tam, gdzie ich nie ma. Na przykład widzisz chmurę i myślisz, że wygląda jak serce. To naturalne. Nasz umysł chce zrozumieć świat, zwłaszcza w trudnych chwilach. Kiedy czujemy lęk albo niepewność, mózg aktywuje amigdalę, centrum strachu. To ewolucyjna pamiątka. Kiedyś pomagała nam przetrwać, widząc zagrożenie w szeleszczących liściach. Dziś, w chaosie życia, szukamy sensu w innych rzeczach, w liczbach, spotkaniach, snach. Psychologia mówi, że to sposób na radzenie sobie z niepewnością. Ale jest coś więcej. Viktor Frankl, psychiatra i ocalały z obozów, pisał, że sens jest kluczem do przetrwania. Wierzył, że nawet w najgorszym momencie możemy znaleźć znaczenie w sobie albo w świecie. Może synchroniczność to nie tylko złudzenie, ale sposób, w jaki nasz umysł łączy się z czymś większym? Wszechświat nie musi nas prowadzić jak GPS. Wystarczy, że daje nam wskazówki, a my decydujemy, co z nimi zrobić. A co z samym wszechświatem? Pomyśl o tym. Jesteśmy tu, na małej planecie wśród miliardów gwiazd. Carl Sagan, słynny astronom, powiedział kiedyś: jesteśmy sposobem, w jaki wszechświat poznaje siebie. To piękne i trochę przerażające, bo może nasze życie, nasze wybory są częścią czegoś ogromnego. Ezoteryka mówi, że wszechświat to energia. Wszystko jest połączone. Nauka potwierdza. Atomy w Twoim ciele powstały w gwiazdach miliardy lat temu. Może więc te zbiegi okoliczności, te znaki, to echo tej więzi. Nie musisz wierzyć w przeznaczenie, ale możesz spojrzeć na życie jak na taniec. Ty stawiasz kroki, a wszechświat gra muzykę. Czasem czujemy się mali i zagubieni. Ale pomyśl, jeśli wszechświat jest tak wielki, a Ty jesteś tu, teraz, może to nie przypadek. Może jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. To nie odpowiedź, to pytanie, które możesz zadać sobie w ciszy.
Teraz zatrzymajmy się na chwilę. Zamknij oczy, jeśli możesz, albo po prostu wsłuchaj się w moje słowa. Weź głęboki oddech, wdech przez nos, wydech ustami. Poczuj, jak twoje ciało się rozluźnia. Powtarzaj za mną w myślach albo na głos, jeśli chcesz. Jestem częścią wszechświata. Wszystko, co się dzieje, ma swój czas i miejsce. Ufam sobie i drodze, na której jestem. Z każdym oddechem czuję spokój. Wszechświat mnie wspiera, a ja mam w sobie siłę, by iść dalej. Poczuj te słowa. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Wystarczy, że jesteś tu, teraz. Jeśli czujesz chaos, pozwól mu płynąć. Jak gwiazdy na niebie, wszystko znajduje swoje miejsce. Weź jeszcze jeden oddech. Wdech, wydech. Jesteś wystarczający, taki jaki jesteś. To twoja afirmacja na dziś. Wracaj do niej, kiedy potrzebujesz. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej kosmicznej refleksji. Czy wszechświat nas prowadzi? Może odpowiedź jest w tobie. Jeśli ten film dał ci chwilę zadumy albo spokoju, daj znać w komentarzu. Co dla ciebie jest znakiem? Zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej takich podróży. Następnym razem porozmawiamy o cieniu w nas. Do zobaczenia wśród gwiazd.